dzisiaj na torze Silverstone, z nami Alex. Słuchaj, no opowiedz naszym widzom tutaj w Wielkiej Brytanii, jak to się stało, że w ogóle trafiłeś na ten tor, nie? No, to trochę długa historia, no ale w skrócie zaczęło się to od kartingu. 2 lata temu przesiadłem się w bolidy, rok temu już jeździłem w tej kategorii. No i to już jest drugi raz tutaj w Wielkiej Brytanii. A to na tym samym torze, na Silverstone właśnie? Tak, na Silverstone. Drugi raz na Silverstone. Tor trochę się zmienił, bo nawierzchnia została zmieniona, ale zawsze się miło tu wraca, bo to jest bardzo fajny tor. Ale fajny, co to znaczy fajny? Jest szybki, wolny, jakiś, nie wiem, coś ciekawego? Po prostu ma w sobie taką charakterystykę, nie? Każdy tor ma tak, no bo niektóre tory mają tak po prostu, że są nudne, bo zakręty są zawsze takie same, a Silverstone ma takie bardzo charakterystyczne zakręty, gdzie można znaleźć tylko tutaj. Super, czyli teraz tak, on wymaga większych umiejętności, mniejszych, coś po prostu więcej zabawy? No na pewno dużo umiejętności przy szybkiej jeździe, przy dużych prędkościach, bo tu większość toru jest po prostu, bardzo szybko się przejeżdża na 5. biegu, 6. biegu i może są 2 zakręty, gdzie się zrzuca do 2, więc no to jest szybki tor. Super. A teraz powiedz mi taką rzecz, jeśli chodzi o w ogóle Twoją jazdę, no bo widzę Euroformuła, prawda, bolid tam z tyłu Twój. Jakie to jest uczucie w ogóle jeździć czymś takim? No uczucie jest niesamowite, no ciężko mi to opisać. Jak pierwszy raz się w to przesiadłem, no to przyszedłem, myślałem, że wszystko będzie podobnie tak jak w kartingu. Okazało się, że przy pierwszym zakręcie hamuję 60 metrów za szybko, a mi się już wydawało, że to już jest kompletnie niemożliwe. No ale uczucie jest niesamowite, to trzeba się po prostu tym przejechać, żeby zobaczyć, no ale po prostu prędkości, które się można utrzymać w zakrętach, no to jest coś niesamowitego w porównaniu do samochodu. Czyli chodzi o ten efekt przeciążenia, tak? Przyspieszenia, przeciążenia, to daje takie niesamowite wrażenie. Tak, po prostu ten efekt docisku, to, że to auto jest bardzo lekkie, to, że po prostu można tak zasuwać po zakrętach, to na przykład można jechać 30 km szybciej po zakręcie niż normalny samochód, więc... Okej, no to jest bardzo duża różnica, jasne. Więc i wiadomo, głowa jest, nie ma dachu, więc to wszystko, wiatr, to wszystko się dzieje. Czyli teraz mówisz, że to może być tak jak dla fanów motocyklowych sportów też. No, można tak powiedzieć, że to jest, no wiadomo, odkryte i cały wiatr idzie na głowę i to jak się jedzie po prostej, to głowa lata, bo te wiatry wszystko spychają na lewo, prawo. No i po prostu fajne uczucie. Świetnie. A teraz powiedz mi, Campo stoi jako drużyna, to pierwsza drużyna, do której przyłączyłeś się od kiedy zacząłeś startować w bolidach? Campos to zacząłem z nimi, w zeszłym roku zacząłem z nimi testować, ale postanowiłem jednak pojechać z ekipą RP. W tym roku zmieniłem na ekipę Campos i jestem bardzo zadowolony z tej zmiany, uwielbiam tych gości, robią bardzo dobrą robotę. Ci goście, tak jest. Moi koledzy z teamu też są bardzo śmieszni, bardzo ich lubię i po prostu czuję się tu bardzo dobrze. Czyli oprócz tego, że są emocje z adrenaliną związane, to jeszcze do tego jest ekstra klimat, jeśli chodzi o ludzi, tak? No to jest po prostu tak jak rodzina druga, tak? No, przychodzimy, my wszyscy pracujemy na jeden wynik. Wiadomo, jak jest wynik, to wszyscy się cieszą i to jest chyba najlepsze uczucie, jak już zjeżdżasz z toru i na Ciebie wszyscy czekają i kibicują i krzyczą, że udało się. Super. Teraz tak, zdaje się, że ostatnio byłeś tutaj, które miejsce miałeś tutaj? Wczoraj byłem 4. Czwarty. I w zeszłym roku byłem 3. Tylko że to był inny zespół, nie? Tak, to był Dobra. inny zespół. Czyli dzisiaj mamy wyścig i teraz dzisiaj, jak to czujesz? Jak dzisiaj masz? Wydaje mi się, że dzisiaj będzie lepiej, bo wczoraj mieliśmy trochę problemów. Dzisiaj wszystko zrozumieliśmy, jak działa, co trzeba zmienić, jakie mieliśmy problemy w poprzednich kwalifikacjach i wydaje mi się, że dzisiaj będzie jeszcze szybciej. Super. Mówiłeś teraz wcześniej chwilę o rodzinie. Jak to jest, że ten sport i rodzina, to z tego co kojarzę, to cała rodzina praktycznie jest zaangażowana, twoja? No tak, no cała rodzina mi kibicuje, cała rodzina mnie wspiera. No co mogę im powiedzieć, jak tylko im podziękować, bo
no co mogę innego zrobić niż przyjeżdżać wysoko i im podziękować. Super. Teraz tak, następne wyścigi. Jakie są plany? Kiedy i co dalej jeździsz? A więc do końca sezonu zostały nam 3 wyścigi, jeden we Włoszech i 2 w Hiszpanii. I po sezonie wtedy będziemy myśleć, jaka następna kategoria. Na pewno nie będziemy chcieli już tu jeździć, tylko przejść do wyższej kategorii Okej, super. i zobaczymy, jak będzie sytuacja, ale na pewno plan jest przejścia do wyższej kategorii. Super. To co? Pokażesz tylko naszym widzom może, co tam się dzieje, bo wszyscy widzą zawsze tych ludzi przy monitorach. Jakbyś poprowadził nas po prostu tam, żeby pokazać, o co chodzi z tymi rzeczami, żeby wiedzieli, na co wy zawsze patrzycie. Jasne. A więc może Formula 3 to nie jest aż tak bardzo rozwinięte jak Formule 1, ale tutaj po prostu są informacje takie jak czasy sektorów, pojedynczych sektorów, okrążenia, straty. Na przykład inżynier wtedy nam mówi, że jak jedziemy, okrążenie nam się nie udało, to mówi nam, żebyśmy odpuścili, albo jak jedziemy bardzo szybko, no to wiadomo, żeby dokończyć okrążenie. Na przykład w wyścigu jak tracimy, to mówi nam na przykład, że w sektorze pierwszym tracimy 0,2 albo zyskujemy w sektorze trzecim. Czyli takie delikatne podpowiedzi, żeby wiedzieć, jak po prostu pojechać zaraz następne okrążenie, żeby było lepiej. Tak, żeby było wiadomo, co poprawić, co zostawić, bo my nie mamy takich informacji niestety, dlatego inżynier nam jak najbardziej pomaga. Więc jak na przykład jak gdzieś tracimy, to mówi nam, żeśmy poprawili się tutaj i my wtedy coś próbujemy i on wtedy nam mówi, że no dobrze teraz, tak trzymaj i jedź tak dalej. I to by było na tyle, bo tylko tyle mamy informacji w Formule 3. W Jasne. Formule 1 to jest dużo bardziej skomplikowane. Jasne. No to jeszcze na to masz chwilę. Jak będziesz w Formule 1, to wtedy przyjdziemy zrobić wywiad. To nam opowiesz wtedy, jak to wygląda. No Dobra. jasne. Czyli co, dla naszych widzów ostatnie ujęcie całego garażu. Alex, czyli co, zapraszamy wszystkich do oglądania wyścigów też online na YouTubie. Open Formuła jest, nadają każdy wynik na żywo. Link stawialiśmy ostatnio. Możecie wtedy oglądać starty Alexa. 3 wyścigi do końca, tak jak słyszeliście. Także pozdrawiamy z Anglii, ze Silverstone'u. Na Pozdrawiam. razie, hej!